Dzień dobry, nazywam się Piotr Tomczyk, witam serdecznie. Dzięki osadzie pałacowej i parkowi miejskiemu Skierniewice zostały wyróżnione certyfikatem Województwo Łódzkie Ogrodem Polskim. Sprawdźmy, jakie kryją się tu tajemnice. Pałac Prymasowski w Skierniewicach za mną. Wiemy już, że w połowie XIV wieku musiał stać tutaj dwór. Otóż w maju 1359 roku spotyka się tutaj Jarosław Bogoria-Skotnicki, arcybiskup gnieźnieński z Siemowitem III, wtedy jeszcze księciem warszawskim, później mazowieckim. Ten drugi gwarantuje mu immunitet i przypisuje prawa i przywileje dla arcybiskupstwa. Później musiał być gdzieś tutaj dwór prymasa Drzewickiego, prymasa Łaskiego. Gdzie? Studiowanie map, starych inwentarzy i zdjęć w Muzeum Historycznym Skierniewic na razie nie przyniosło rezultatu. Dopóki ktoś nie wbije przysłowiowej łopaty i nie przeprowadzi kompleksowych prac archeologicznych, być może nurtujące nas pytania pozostaną z nami. Od 15 do 17 września 1884 roku tu w tym pałacu w Skierniewicach odbyło się spotkanie trzech czarnych orłów. Franciszek Józef, cesarz Wilhelm i car Aleksander III. Tak naprawdę polowali, rozmawiali, raczyli się dobrymi trunkami, oglądali przedstawienia artystów, ale było to zwykłe towarzyskie spotkanie, które nic nie wniosło tak naprawdę na mapie Europy. Ta część, jadalnia, była dla nich wspólna. Poza tym rozlokowani byli w różnych częściach pałacu. Były tam też różne sekretne przejścia. Przeszliśmy prawie całe podziemia, piwnice pałacowe z początku, kto wie, być może XVII wieku. A dlaczego by nie stwierdzić, że to tutaj Wojciech Baranowski, autodydakta i zwolennik samołództwa, tworzył właśnie zręby tego pałacu. Pomagał mu później Wawrzyniec Gębicki. Ale na to nie ma stuprocentowej odpowiedzi. Trzeba jeszcze poczekać parę lat, aby się tego jednoznacznie dowiedzieć. W 1721 roku przebudowano pałac dość gruntownie. W połowie XVIII wieku wnętrza strawił pożar. Jesteśmy w bibliotece. Tutaj rezydował od 1795 roku do roku 1801 Ignacy Krasicki. Tu pisał o rymotwórstwie i rymotwórcach. Tutaj pisał w końcu trzecią część swojej powieści Pan Podstoli. No i wszystkie swoje bajki, które jak celne są również i dziś. Żółw i mysz. Że zamknięty w skorupie niewygodnie siedział, żałowała mysz żółwia, żółw jej odpowiedział. Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny. Prawda, nie jest wspaniały, szczupły, ale własny. Skierniewicki Instytut Sadownictwa i Instytut Warzywnictwa od 2011 roku to Instytut Ogrodnictwa.
Bez tych dwóch profesorów, profesora Chroboczka i profesora Pieniążka, nie byłoby tak wielkiej, wspaniałej uczelni. Ale wróćmy do wieków średnich. Już w wieku XVI słyszeliśmy, że była tutaj Capella Antecuria, czyli kaplica przy dworze. Być może właśnie tu, gdzieś przy Pałacu Prymasowskim stała ta pierwsza aneksowa mała kapliczka. To już duże, wielkie dzieło z końcówki wieku XVIII Efraima Schrögera. W drugiej połowie XVIII wieku za przebudowę pałacu odpowiedzialny jest znakomity królewski architekt Efraim Schröger. On projektuje kaplicę i aneks, który łączy bryłę pałacu z ową kaplicą. Chodzimy teraz po trawie. Kiedyś były tutaj partery gazonowe, haftowe, pięknie dekorowane, geometryczne kształty. Te trzy arkady ex opposito były pootwierane. Te duże wrota, duże okna wpuszczały powietrze. Górą przechodziło się z sali reprezentacyjnej pałacu do rzeczonej kaplicy. Na przełomie stuleci park wokół rezydencji zmieniał swój wygląd. Z renesansowego w barokowy, klasycystyczny, później był to typowy park krajobrazowy angielski. Pergola, którą idziemy, miała kiedyś treliarze, takie ściany, na których trenowano rośliny, potem bindarze, kiedy te roślinki się łączyły. Teraz wygląda tak, jak widzimy. Projektował ją prawdopodobnie Ippolito Monighetti, szwajcarskiego pochodzenia architekt, który w latach 70. XIX wieku działał na potrzeby dworu. Rzeka Łupia w Parku Miejskim w Skierniewicach była kilkukrotnie regulowana. A to puszczona po sznurku przez Efraima Schrögera, a to rozpuszczona w Parku Krajobrazowym Angielskim przez Adama Ićkowskiego. A po drugiej stronie, w północnej części dawnego założenia parkowego, mamy już Pałacyk Myśliwski. W połowie XIX wieku wybudowano ten tajemniczy Pałacyk Myśliwski, ewentualnie Pałacyk Aleksandria. Autorem projektu był Adam Ićkowski, który projektował go w 1841 roku dla siebie. Marmurowy kominek w Pałacyku Myśliwskim. Stąd wyruszano na polowania do pobliskiego zwierzyńca. Jest rok 1903, 16 dzień listopada. Po polowaniu specjalna, uroczysta kolacja. Nie schodzi na posiłek cesarzowa, ma globusa. Nie było wtedy tutaj akurat Rasputina, a przy nim odżywała. Zmieniają miejsca. Tam, gdzie miał usiąść car, siada 8-letnia Ella, córka księcia Hesji. Obok nie minister, ale Michał Piotr Radziwiłł. Nazajutrz, 17 listopada, oboje nie żyją. Zostali otruci? Nie wiemy. Została ciemna, czarna legenda i domniemanie o spisku. Zwiedziliśmy pałac, osadę pałacową i park miejski. Pomyślelibyście, że centrum Skierniewic kryje takie atrakcje? Co jeszcze skrywa województwo łódzkie? Sprawdźmy w kolejnym odcinku.